Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Motorola L6. Jest to bardzo płaski telefonik. Może nie najbardziej płaski od wszystkich, ale fajnie to wygląda w telefoniku. Diody wspomagającej bądź diody, która by służyła jako funkcja latarki niestety w tym telefonie. I tutaj mamy logo naszej marki Motorola. Też bardzo mało pamięci w telefonie jest wewnętrznej, bo tylko 11 MB i tutaj nie mamy w ogóle wejścia na kartę pamięci. No niestety telefonik bardzo ubogi, jeśli chodzi o funkcje. I tu na samym dole mamy otwory na główny głośnik i tutaj zaślepkę na nasz zasięg. My sobie ściągniemy tylną klapkę i zobaczymy, jak to wygląda pod spodem. Widzimy nalepkę e-mail jest tutaj u samej góry. I tu mamy dane dokładniejsze naszej Motorola L6. Tu mamy takie podstawowe tutaj opcje, informacje, nasz e-mail i bateryjka, jaka tutaj oryginalnie do tego telefonu tutaj działa. To BC50. Jak widzicie, taka bateria pasuje. Posiada 750 mAh, została wyprodukowana w Chinach. Jeśli byście chcieli taką baterię kupić, to tak się ona nazywa. I pod spodem jeszcze widzimy dodatkowe informacje. Wyprodukowany w Chinach telefonik. I teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj funkcje, jego dźwięki, jak to wszystko w tym telefonie wygląda. Klapka widzę, że już jest dość wyrobiona. I sobie robię telefon, uruchomimy i widzimy, że telefon podświetla nam te klawisze na kolor niebieski. Klawisze numeryczne. I fajny dźwięk startowy. Widzimy, że jest brandowany w sieci dawnej Era. I jak większość Motoroli, tych starszych, tego typu, pokazuje nam od razu na włączonym telefonie numer naszej karty SIM. I troszkę menu jest troszkę inne, podobnie jak w tych Nokiach, co się zmienia. I tu w ogóle mamy spis telefonów, ostatnie połączenie, wiadomości, jakby się tu pisało SMS-y, no dość tutaj kiepsko, bo klawisze tutaj się wszystkie zlewają, więc nie są za bardzo wygodne. My sobie z tego wychodzimy. I tu mamy, tu nam się pali, widzimy dioda Bluetooth, więc telefon posiada Bluetooth. No ale jak wspomniałem, posiada tylko 11 MB pamięci wewnętrznej, więc co byśmy tutaj wgrali sobie w telefon, żeby było dobrze. Wiadomości multimedia. I tu mamy nasze obrazki, dźwięki, aparat, filmy. Aparat sobie wejdziemy i sobie zrobimy takie zdjęcie przykładowe, na przykład naszej tutaj karty SIM, na przykład z Orange. Oczywiście jest to troszkę zbędne, dlatego że jakość tego telefonu, jeśli chodzi o aparat, to naprawdę na bardzo niskim poziomie. Tak to wygląda, takie zdjęcie. My sobie wychodzimy z tego i sobie zobaczymy od razu tutaj w multimediach nasze oryginalne dźwięki tego telefonu, jakie tutaj dograł nam producent.
I tyle jeśli chodzi o dzwonki tego telefoniku. My sobie jeszcze wejdziemy tutaj w ustawienia i zobaczymy podstawowe ustawienia. Personalizacja, ekran główny, menu główne, kolory, powitanie, wygaszacz ekranu, tapeta. Dzwonki sobie ustawiamy, połączenia i tu mamy w połączeniach nasze właśnie wcześniej wspomniane Bluetooth i przekazywanie naszych połączeń. I jeszcze mamy narzędzia, tu mamy kalkulator, kalendarz i skróty, budzik jeszcze i usługi wybierania. I to wszystko jeśli chodzi o ten telefonik. Teraz sobie zrobimy demontaż i montaż tego telefoniku. Ściągamy tę klapkę, bateryjkę, kartę SIM. Kartę SIM tutaj wyciągamy, tu jest taka fajna zatyczka i podobnie jak w starszych Nokiach. I teraz tutaj na samym dole są takie dwie blokady, widzimy, tu jest jedna i tu jest druga. My sobie je podwadzimy, ale tu wcześniej otwierakiem sobie spróbujemy tutaj wjechać. Dość ciężko, tutaj spróbujemy z drugiej strony. Jednak nie, to musimy tutaj, widzicie, podwadzić te blokady. Tutaj od tej strony. Tutaj jedna puściła i tutaj druga. One naprawdę bardzo tutaj mocno trzymają. Druga puściła, ale przez przypadek tamtą właśnie. I wystrzeliła nam obudowa. Tutaj trzyma na tych dwóch blokadach głównie i wyciągamy, odkładamy na bok. I teraz widzimy, mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą śrubkę. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Odkręcamy je wszystkie. I po drugiej stronie zostały nam jeszcze dwie śrubeczki. I śrubeczki wszystkie tutaj odkładamy na bok. Tu jest jeszcze jedna i wszystkich 6. I teraz podwadzamy tę naszą blaszkę, tutaj pokrywę naszej płyty głównej. I tutaj widzimy naszą płytę główną. Tu mamy antenkę zasięgu, sobie odrywamy. Następnie tutaj tasiemkę, pewnie klawiaturki. Następnie tutaj tasiemkę pewnie aparaciku. Tutaj w tym miejscu dość ciężko, nie chcę wyjść za bardzo. I tutaj też pewnie jakiegoś tutaj zasięgu albo głośniczka. I wyciągnięta. I teraz możemy tutaj swobodnie, tutaj uważajmy na tą zaślepkę aparaciku, niech zostanie na swoim miejscu. I wyciągamy naszą płytę główną. Płyta główna tak wygląda w tym przypadku. Tu uważajcie na ten bolec, by go tutaj nie uszkodzić, bo prawdopodobnie jest on tutaj od zasięgu. I nam tutaj ponownie wyskoczyła zaślepka. Teraz pewnie już nam nie wyskoczy. Odkładamy sobie na bok tą płytę główną. I tutaj sobie podwadzimy nasz przód. Z drugiej strony od samego dołu jedziemy do samej góry. I jedziemy sobie na drugą stronę. Dość fajny wygląd ta Motorola ma, ale niestety jak widzicie zero funkcjonalności. I tu jest nasz
głośniczek. Jak widzimy, tutaj przechodzi nam tutaj przez ten otwór. Fajnie wpinany, fajnie pomyślane. Nasza nakładka klawiaturki. I tutaj, jak widzimy, też mamy płytkę, ale w tym przypadku jest to płytka klawiaturki. I spróbujemy sobie ją tutaj wyciągnąć. Ona tutaj jest przyklejona. Już czuję po całej długości, więc musimy uważać, by ją tutaj nie uszkodzić. O. I troszkę szarpnąłem mocniej, ale tutaj bez problemu nam wyszła. I tutaj jest taka specjalna gumka izolacyjna. Ona też służy po to, żeby nie wpadwał kurz i też po to, żeby kleiło nam tutaj tą płytkę właśnie od klawiaturki. I teraz podwadzimy sobie nasz tutaj wyświetlacz, bo nam on tylko został, więc sobie go tu musimy podwadzić. Tu jest druga blokada i tutaj z drugiej strony też sobie spróbujemy. I tutaj też. I mamy nasz tutaj wyświetlacz prawidłowo wyciągnięty. Do tego filmiku zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Motorola, Siemensów i innych telefonów ciekawych, klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!